Nazajutrz, po przejechaniu Cuesta de Zapata, ruszamy z miejscowości Belén do Antofagasta de la Sierra. Nocowaliśmy pod namiotem, w miejscu, gdzie biją gorące źródła. Był nawet jakiś barak z mini-basenem. Regenerowaliśmy więc siły po ciężkim off-roadzie, zanurzeni w gorącej wodzie z zimnym browarem w ręce. W naszym spa nie było w ogóle ludzi, bo dostęp do atrakcji był dość utrudniony. Trzeba było przejechać ze 2 rzeczki, także dla zwykłych aut miejsce niedostępne. Dziś do pokonania mamy 260 km. Początkowo jedziemy rutą 40 i odbijamy w drogę numer 43, zwaną też Cuesta de Randolfo. Tutaj asfalt miesza się z szutrem, choć po wczorajszym odcinku z kamieniami jak telewizory to prawie jak autostrada. Znów pniemy się w wysokie góry. Klimat stepowo-pustynny, przecięty czasem jakąś rzeczką. Tyle, że na wysokościach, które oscylują między 3 a 4,5 tysiąca metrów nad poziomem morza. Przejeżdżamy przez niesamowite góry, które wydają się niskie, ale tylko z tej perspektywy, bo przecież mają po 5-6 tysięcy metrów. Tylko niektóre szczyty pokryte śniegiem zdradzają swoją wysokość. Co jakiś czas pojawiają się czarne chmury, ale na szczęście tego dnia deszcz nas nie zaskoczył. Za to temperatura spada lekko poniżej 10 stopni. Trzeba ubrać kurtki i cieplejsze rękawice. Niesamowicie szybko zmieniają się scenerie. Chwilę temu był step porośnięty kępami trawy, a teraz sceneria iście marsjańska. Dookoła małe wulkany, a między nimi zastygnięta lawa. Po kilku godzinach docieramy do Antofagasta de la Sierra. Pogoda jest niepewna, więc bierzemy hotel. Rano ruszamy w kierunku San Pedro de Atacama. Raczej tam nie dotrzemy, bo do pokonania mamy 530 km, z czego 300 ofem i przejście graniczne, które zapewne nas spowolni. Najgorsze jest to, że przez te pierwsze 300 km w ogóle nie ma żadnej miejscowości, a najbliższa stacja jest na mecie, czyli w San Pedro. Zaopatrujemy się zatem w jakiś zapas paliwa i ruszamy przed siebie.
trasie ruch znikomy, kilka aut na pierwszych kilometrach, a potem już tylko droga, góry i cisza, przerywana rykiem wydechów motocyklowych. Wokół nas kolejne bezkresne tereny, które zielenią się czasem przy rzekach i strumieniach. W takich miejscach można spotkać stada lam, które leniwie skubią sobie trawę i różnego rodzaju ptactwo, które przylatuje ugasić pragnienie. My też robimy sobie krótką przerwę. Jaką mówi Stuszku mamy wysokość tutaj? 4086. Czyli jesteśmy na cholernych 4000. Nie mamy już choroby wody wysokościowej. Tak. Myśmy się dzisiaj przespali na 3300. Tak Jest jest. tak. A tam są takie fajne górki. Już wam pokazuję powoli. O, tam takie śnieżne. Tam chcemy ulepić bałwana. I duży napis ze śniegu. Pozdrawiamy z Górasa. Serdecznie. Czuwaj. Przez 200 km mijamy tylko jedną osobę, wędrującą samotnie w towarzystwie 3 osiołków. Ludzki pan. Jadzia, chcesz cukierka? Proszę. Cukierka. Jaką mamy wysokość? No nie. Słuchy, został jeden. 4 Losujemy. 333. Stuszku, jak samopoczucie? Samopoczucie dobre. Samopoczucie jest doskonałe, ale głód zaczyna się odzywać. To co?
Jakiegoś liofila? Nie. Jedziemy. Jedziemy, dojedziemy to zjemy. 271 km. Jak z Mielca do Warszawy. Przejechaliśmy dzisiaj z 50. Ja się czuję, jakbyśmy przejechali z 500. Leszcz. Docieramy do Salaru u Marlaka. Skąd taka nazwa? Nie mam pojęcia. Obraz zaczyna być iście księżycowy, miejscami podmokły, więc trzeba uważać na błoto. Cały Salar jest ciągle eksploatowany i wydobywa się z niego sól, stąd infrastruktura drogowa. Przecinamy Salar centralnie przez środek i jedziemy w kierunku granicy z Chile. Po 8 godzinach dojeżdżamy do przejścia granicznego. Jest tuż przed zmierzchem, więc mamy tylko chwilę na rozbicie namiotów. Zadania nie ułatwia nam silny wiatr. W końcu Rysiu pyta pograniczników, czy nie mają jakiegoś pomieszczenia, żebyśmy mogli się przespać. I znów się szczęście do nas uśmiecha. Panowie zapraszają nas do koszar. Ciepło, czysto, łóżka piętrowe. Żyć nie umierać. Witamy w Chile po raz drugi. Na granicy pogranicznik zaproponował nam nocleg, nie chciał pieniędzy. Rano przekraczamy granicę i ruszamy do San Pedro de Atacama. Jedziemy na oparach benzyny. Na szczęście po drodze udaje się kupić 10 litrów w jakimś domu i już bez ciśnienia docieramy do celu. Logujemy się w jakimś hotelu i szybko lądujemy w barze z flaszką pisco na stole. Nazajutrz muzyka z knajpy jeszcze w uszach grała, jak opuszczaliśmy San Pedro. Jedziemy na gejzery El Tati.
Nocujemy przy gejzerach El Tatio. To było najzimniejsze miejsce tego wyjazdu. Temperatura z 30 stopni spadła do minus 10. Dobrze, że spaliśmy w jakimś kontenerze, a nie w namiocie, bo chyba byśmy zamarzli. Przed nami kolejna granica. Witamy w Boliwii.